Cześć, tu Przemek Zertusz. W poprzednim odcinku starałem się pokrótce rozjaśnić tak zwane drukarkowe skróty. Dzisiaj omówię drukarkowe technologie i funkcje, które można spotkać szukając nowego urządzenia. Zapraszam do oglądania. Aby nie przedłużać, przejdźmy od razu do wyjaśniania pojęć. Pierwszym z nich będzie NFC, z angielskiego Near Field Communication. To technologia, która umożliwia komunikację między urządzeniami znajdującymi się w bliskiej odległości. W kontekście drukarek NFC pozwala na łatwe dodawanie drukarki do urządzenia mobilnego z systemem Android. Po dodaniu drukarki nie ma już potrzeby korzystania z NFC na tym urządzeniu. Następnym będzie MOPRIA Certified. To jest standard druku mobilnego. Umożliwia on łatwe drukowanie mobilne między certyfikowanymi drukarkami i urządzeniami mobilnymi, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji czy oprogramowania. W celu rozwoju standardu najwięksi producenci na rynku powołali stowarzyszenie MOPRIA Alliance, w którego skład wchodzi m.in. Canon, HP, Samsung, Xerox, Lexmark, Brother, Epson i Konica Minolta. A jeśli Twoja drukarka ma taki certyfikat, to bardzo dobrze. Kolejnym pojęciem będzie technologia termiczna, którą wykorzystuje się w drukarkach atramentowych. Podczas procesu druku z gorącej dyszy, dosłownie wystrzeliwane, są krople gorącego tuszu. Cały proces trwa sekundy, dlatego technologia ta pozwala na szybszą pracę urządzenia. Kolejnym będzie technologia piezoelektryczna. To również jedna z technologii druku dostępna w atramentówkach. Wymaga ona zastosowania głowic piezoelektrycznych, droższych od swoich odpowiedników, spotykanych w drukarkach opartych o technologię termiczną. Jej zaletą jest większa precyzja oraz trwałość. Wszystko za sprawą sposobu pracy. Kropla zostaje wystrzelona na skutek wypchnięcia dyszy. Kolejnym pojęciem to obsługa Bluetooth. Technologia bezprzewodowej komunikacji znacznie ułatwiająca życie. Czyli akcesoria biurowe również często z niej korzystają. Bluetooth w drukarce jest jedną z kilku technologii zapewniających przesyłanie danych. Dzięki niej nie musimy się logować do sieci, do której wpięta jest drukarka. Pojęcie kolejne to wydruki bezpośrednie z kart pamięci czy przez USB. Fajna opcja, która podobnie jak PictBridge przyspiesza druk zdjęć. Miniaturki wszystkich plików dostępnych na nośniku podejrzymy na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Kolejnym pojęciem funkcją jest skanowanie dwustronne. Zamiast przekładać stronę za stroną, możemy umieścić wszystkie dokumenty w podajniku i uruchomić opcję skanowania dwustronnego. W przypadku, gdy mamy do skopiowania lub zeskanowania większą ilość dokumentów, zyskujemy trochę czasu na zrobienie na przykład sobie kawy. Kolejną funkcją jest kopiowanie dwustronne. Co wyjdzie z połączenia duplexu z funkcją skanowania dwustronnego? To jest opcja, która sprawi, że pobieranie stosów arkuszy dokumentów stanie się szybkie i wygodne. Jeśli sięgniemy przy tym po zamienniki, będzie jeszcze taniej. Następną funkcją będzie Google Cloud Print. To technologia umożliwiająca połączenie drukarki z internetem. Dzięki niej możemy drukować praktycznie z dowolnego miejsca, zarówno w domu, jak i w pracy. Możemy również udostępnić drukarkę wybranym osobom. Google Cloud Print działa na telefonach, tabletach, chromebookach i komputerach podłączonych do sieci. Największą zaletą technologii Google jest jej prostota. Konfiguracja usługi zajmuje tak naprawdę około 2 minut. Następną funkcją będzie Apple AirPrint. To jest funkcja pozwalająca na łatwe drukowanie plików w pełnej jakości z komputera Mac, telefonu iPhone czy iPada. Nie musimy instalować dodatkowego oprogramowania. W AirPrint wyposażono większość popularnych modeli akcesoriów biurowych. Następną funkcją będzie skanowanie do e-maila. Bardzo przydatna opcja, szczególnie w przedsiębiorstwach. Na czym to polega? Zasada jest bardzo prosta. Skanujemy dokument, wpisujemy adres e-mail i klikamy wyślij. Następnie plik ląduje w skrzynce adresata. Następną funkcją jest drukowanie w chmurze, bardzo podobne, czyli drukowanie plików bezpośrednio z albumów online, baz plików oraz portali społecznościowych. Wszystko bez potrzeby korzystania z komputera. Co możemy robić również do chmury? Możemy również skanować. Skanowanie i przesyłanie dokumentów prosto na serwer. Od razu po zapisaniu dokumentów w cyfrowej formie możemy udostępnić je wszystkim współpracownikom. Kolejną funkcją będzie zakres skalowania. To jeden z parametrów kopiowania obrazu. Zakres skalowania powie nam, o ile procent możemy powiększyć lub pomniejszyć kopiowany dokument. Następną opcją będzie pamięć drukarki. Zazwyczaj jest podawana w megabajtach.
to w niej zapisane są wszystkie dokumenty, które są w kolejce do wydrukowania. Większa ilość tej pamięci przyspiesza proces. Na rynku dostępnych jest sporo modeli z możliwością jej rozszerzenia. Jeżeli zamierzamy na przykład drukować naprawdę ciężkie pliki, warto zwrócić uwagę na ten parametr. Przy normalnej eksploatacji nie jest już on taki istotny. I ostatnią funkcją, dogodnością będzie podajnik kopert, gdzie księgowa nasza będzie zachwycona, czyli podajnik umożliwiający drukowanie dużej ilości kopert. Niby prosty gadżet, a tak naprawdę ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków. W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Teraz chyba już znacie podstawowe pojęcia związane z drukarkowymi technologiami i ich funkcjami. Wykorzystajcie tę wiedzę, aby mądrze wybrać urządzenie, które najlepiej spełni Wasze oczekiwania, a w kolejnym odcinku powiem kilka słów o aplikacjach i programach drukarkowych. Wpadajcie na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, TikToku czy Instagramie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!